Zawsze, gdy pokazujemy Wam nowego elektryka na karoserii, to kończy się w komentarzach taką samą gównoburzą, bez względu na to, jaki to jest samochód. Za duży, za ciężki, a przede wszystkim za drogi i ma za mały zasięg. Najwyraźniej Volvo czytają te komentarze i wyciągają z nich wnioski, bo właśnie zaprezentowali samochód elektryczny tani i głównie do miasta, ale z porządnym zasięgiem. Czyli to Volvo EX30. To najmniejsze Volvo od czasów C30. To najszybsze Volvo, jeżeli chodzi o przyspieszenie w historii marki. To jednocześnie pierwszy elektryk Volvo, który został absolutnie od podstaw zaprojektowany. I jednocześnie jest to jeden z najtańszych, rozsądnych elektryków na rynku. Podstawowa wersja kosztuje 169 900 zł, bez dopłat. Bo jak weźmiecie sobie dopłatę, tę najwyższą, to jest karta albo dużej rodziny, albo firma, która zadeklaruje konkretny przebieg, to będziecie mogli go kupić za, uwaga, 142 500 zł. Ani w klasie premium, ani nawet w markach popularnych nie znajdziecie auta tak taniego, elektrycznego, szczególnie biorąc pod uwagę moc i osiągi, ponieważ podstawowa wersja ma 272 konie i robi setkę w 5,7 sekundy. Bateria 49 kWh netto umieszczona w podłodze i zagwarantuje Wam zasięg taki około 344 km według WLTP. Podobno w mieście to znacznie więcej, nawet powyżej 400 km, ale to nie będzie jedyna wersja. Trzecią wersją, jaka będzie oferowana, będzie wersja Twin Motor Performance, czyli będzie miała silnik z tyłu i silnik z przodu, razem 428 koni mechanicznych i ponad 500 Nm i dzięki temu będzie robiła setkę w, uwaga, 3,6 sekundy. W takim małym pyrtku 3,6 sekundy. I będzie to oznaczało właśnie, że jest to najszybsze Volvo od zera do setki w historii całej marki. Nie będzie najszybsze oczywiście, jeżeli chodzi o prędkość maksymalną, bo wszystkie trzy wersje mają jechać tyle samo, czyli 180 km na godzinę. Niemniej to jest dokładnie tyle samo, co wszystkie inne Volvo, bo od kilku lat firma, dbając o bezpieczeństwo, wsadza blokady na 180 km na godzinę, także w swoich samochodach spalinowych. Jeżeli chodzi o ładowanie, w standardzie będzie ładowarka pokładowa 11 kW, co oznacza, że tą mniejszą baterię doładujecie sobie tylko tym Type 2 w około 6 godzin, natomiast wersję z tą większą baterią o pojemności 64 kWh będziecie ładowali około 8 godzin z siły u siebie w domu. Natomiast wersja Performance będzie miała już ładowarkę pokładową o mocy 22 kW, czyli naładujecie tę baterię znacznie szybciej, bo w około 3-3,5 godziny do pełna. Maksymalna moc ładowania prądem stałym to 150 kW, co powinno zagwarantować, że od 10 do 80% tę baterię na szybkiej ładowarce gdzieś naładujecie w około 25 minut. Całkiem niezły rezultat. Gabarytowo samochód jest, no nie bójmy się użyć tego słowa, mały i podkreśla to nawet samo Volvo. Mówi wprost. Tak mały samochód ostatnim razem w produkcji mieliśmy 11 lat temu i była to C30. Jak go porównamy do obecnego najmniejszego Volvo, czyli XC40, to mamy auto aż o 19 cm krótsze, a od V40, słuchajcie, która kiedyś był taki mały kompakcik produkowany, też jest krótsze o 4 czy 5 cm. Natomiast rozstaw osi już jest tylko o 5 cm mniejszy niż w XC40 i świetnie to wpłynęło na zwisy, które są króciutkie w tym samochodzie. Zobaczcie, jak tutaj jest króciutki ten przód, a jak jest koło przesunięte do przodu i to samo z tyłu, czyli zobaczcie, tu jest dosłownie o tylko tyle tej końcóweczki, natomiast koło jest mocno przesunięte do tyłu. Tutaj mamy felgi chyba 18, te są 20-calowe, w standardzie będą 18, ale będą też 19 i będą 20. Fajne jest w stylistyce tego samochodu to, że patrzycie na niego, wygląda nowocześnie, ale jednocześnie od razu widzicie, że to jest Volvo. Ma takie zupełnie nowe młoty tora tutaj, tak się nazywają te LEDy, natomiast one są zbudowane z takich pojedynczych, większych LEDów, a nie z pasków LEDowych. Cały przód oczywiście pod kątem aerodynamiki zaprojektowano. On jest gładziutki, tutaj płaściutki, nie jest ten znaczek Volvo wkomponowany w żaden grill, tak na dobrą sprawę, tylko tutaj mamy wloty powietrza chłodzącego, nigdzie więcej na górze tego nie ma. Fajne są, przyjemne te struktury. To nie jest taki lity plastik, tylko go takimi pionowymi kreskami wyżłobiono po to, żeby estetycznie wyglądał.
wyglądał. Tutaj na bokach mamy deflektory, które też mają ograniczyć opory powietrza. Tam wpada nam powietrze na koło. Tutaj też mamy specjalne takie opaski, takie błotniki przednie, można powiedzieć, chlapacze przednie, które kierują strumień powietrza tam pod samochód. Oczywiście wszystko jest idealnie niemal wypłaszczone, aby tamte przepływy powietrza też były jak najmniejsze. Takie akcenciki też robią tutaj robotę, jak na przykład znaczek Volvo w tym miejscu tu, a w tylnych lampach jest identyczny znaczek i on nawet jest podświetlony. Same lampy tu z tyłu to też rozwinięcie innych Volvo i od razu widać, że samochód to Volvo, natomiast takie bardziej współczesne, bardziej nowoczesne. Też tutaj już nie mamy pasków LEDowych, tylko takie pojedyncze, duże diody. Podoba mi się to, że na przykład ten napis jest tutaj na słupku C. Ten spoiler fajnie zarysowany. Samochód, zobaczcie, jest dosyć niski, prawie pod pachę mi włazi, więc to nie jest taki rosły SUV, jak można byłoby się spodziewać, jak wynika na przykład ze zdjęć. Tutaj ten czarny pas, który nie jest listwą świetlną, Volvo tutaj pod tym względem nie poszło tak jak jego konkurenci w tym kierunku, żeby zrobić listwę świetlną, tylko są dwa takie czarne pasy. Nie ma nigdzie nawet otworu, żeby włożyć rękę i otworzyć klapę, bo ją się otwiera tutaj tym przyciskiem. O! I wówczas mamy bagażnik o pojemności niespecjalnie dużej, bo 318 litrów, natomiast Volvo mówi wprost, że to jest od podłogi do tej półeczki te 318 litrów, a pod podłogą mamy jeszcze dodatkowych litrów 60. I można tę podłogę sobie przerzucić tutaj troszkę niżej i wówczas mamy faktycznie miejsce na większe walizki. Niemniej i tak jest to samochód na krótsze wypady, jeżeli chodzi o bagażnik i do jazdy po mieście. Tutaj jak sobie ją tak podniesiemy, no to mamy niżej próg załadunkowy, łatwiej nam wrzucić tutaj jakieś walizki. Fajne jest to wykończone z miękkiego materiału, a nie z plastiku po bokach, czego w takiej cenie w niektórych markach jeszcze nie uświadczymy. Dopiero w droższych samochodach pojawia się takie obicie tkaninowe. Tutaj są jakieś wnęki, tutaj są do mocowania jedne uchwyty, tu drugie uchwyty do mocowania, tu jeden haczyk, tutaj drugi haczyk, tutaj gniazdo zapalniczki do podłączenia jakiegoś urządzenia. Tutaj zobaczcie, jakbyście nie wiedzieli, co możecie przewieźć tym autem, to taki jest taka, nie wiem jak to nazwać, wytłoczka po prostu na plastiku, która pokazuje nawet wymiary w niektórych miejscach, czyli wysokość tutaj od podłogi do dachu, czy choćby tutaj odkąd? Nawet nie wiem odkąd. Dziwne te oznaczenia. Jest 1,76 m od progu bagażnika do maksymalnie przesuniętego do przodu fotela i jeszcze pochylonego oparcia. Zobaczcie, jak sprytne i fajne ma lusterka. Tutaj jest oczywiście wskaźnik od Blissu, ale nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że lustro tutaj jest wkomponowane w całe lusterko. Nie ma tu żadnej szpary, ponieważ lustro samo się nie reguluje, tylko tu jest przegub, na którym się lusterko obraca. Tu, w tym miejscu. Czyli reguluje się o tak, na tym przegubie. A składa się? A składa się. Więc nikogo pieszego nie zabije. Dobra, to co chciałem Wam jeszcze pokazać, to kolejny bagażnik, który ma. Chociaż bagażnik to jest zdecydowanie na wyrost stwierdzenie, ponieważ ma tak zwanego franka, jak to w elektrykach. Fajnie, że tą klapę otwiera się tak jak w BMW, czyli 2 razy wystarczy pociągnąć za cyngiel i nam to wychodzi. Tutaj niestety ktoś szarpał i ułamał, ale sobie poradzimy, otworzymy. No wiele nam tutaj nie wejdzie. Tak naprawdę wchodzi tylko kabel do ładowania, ale przynajmniej mamy na niego miejsce i dzięki temu nie musimy tego kabla wozić w bagażniku i sobie tej przestrzeni bagażowej ograniczać. Więc za to plus. Pytanie, jak z przestronnością? Wspominaliśmy, że ta płyta tutaj podłogowa jest 5 cm krótsza tylko niż w XC40, a XC40 bardzo zaskoczyła nas praktycznością wnętrza i właśnie przestrzenią na tylnej kanapie. Tu jak sobie klikniecie i obejrzycie test Volvo XC40, to zobaczycie, ile tam było miejsca. A my teraz zobaczymy, ile miejsca jest w EX30. Ale świetna regulacja fotela. Pierwszy raz coś takiego widzę, to jest opiera się tylko na jednym pokrętle i teraz tak, jak pokrętło naciskam sobie w dół, to mi się obniża fotel, w górę oczywiście jedzie. Tak, to jest regulacja do przodu. Jak chcę sobie pochylić oparcie, to przekręcam to pokrętło w taki sposób i pracuje mi oparcie, a jak chcę sobie zrobić z tego kołyskę, czyli bardziej podeprzeć uda, to tylko naciskam tutaj ten przycisk i zobaczcie, i jedzie mi. A jak tak robię, to lędźwiowe? Nie. Widzicie? Kurde, super, naprawdę mega praktyczne i fajne. Dobra, to teraz jeszcze do przodu troszkę muszę podjechać. O, jedno pokrętełko, a bardzo intuicyjne.
I teraz ile mam za sobą miejsca? Uj, Jezu, jaki mały otwór drzwiowy. No tu jest, powiem wam, wąsko. Zobaczcie, nawet jak wsadzam nogę, to tu się opieram kolanem, a tutaj już mi tyłek szoruje. O, tyn. Więc no, wysoka osoba to się musi tutaj dobrze nagimnastykować, żeby wejść z tyłu. No aż jestem w szoku. Zresztą jak zobaczycie, o, światło w tych drzwiach, no to widzicie, jak tutaj mocno to jest jednak wyprofilowane, więc trzeba znaleźć na to jakiś sposób. O, teraz było lepiej. Lepiej, trochę lepiej, ale lepiej. No więc jest to typowo miejski samochód, jeżeli chodzi o wygodę podróżowania na tylnej kanapie. Po pierwsze, bardzo nisko siedzę. Widzicie, jak prawie wbijam zęby w kolana. Na kolana miejsce jest, to akurat trzeba uczciwie powiedzieć. Natomiast już na przykład nóg tam nie wsunę daleko pod fotel, bo on bar jak jest opuszczony maksymalnie, to tam praktycznie na te stopy miejsca nie ma. No więc nie jest to zbyt wygodna pozycja tutaj. Nad głową przynajmniej mam to miejsce, chociaż już dotykam tego szklanego dachu, co też jest mało komfortowe. On nie ma żadnej rolety, ale ma zabezpieczenie przed tym, żeby tutaj zimą ciepło stąd nie uciekało, a latem, żeby ciepło od słońca do środka się nie dostawało. Przyciski do sterowania szyb. Nie ma ich w drzwiach, tylko są tutaj, w tym miejscu, ale otwierają szyby, czyli spełniają swoją funkcję. Co ciekawe, ta szyba, pomimo tego, że pokazywaliśmy ten skos taki w drzwiach, chowa się cała, a to dlatego, że tutaj taki drobny słupeczek postawiono, jest taki mały wizjerek, ale dzięki temu rzeczywiście ta część szyby wchodzi cała w boczek drzwi. 2 gniazda USB-C, bardzo fajnie schowane, praktycznie ich w ogóle nie widać, ale są. Do tego tutaj mamy jeszcze jakieś miejsce na telefon na przykład, a tam taką szufladkę na graty, plastikową co prawda, ale ma fajne akcenty szwedzkie, łosia i sosenki, czy tam jakieś inne iglaki. I takie akcenty w Volvo bardzo lubimy, i tak samo jak nadal pozostała ta flaga na przykład na fotelu. I to jest wygumowane, więc możecie jeździć bez tej szufladki, a możecie jeździć z szufladką. Niemniej dzieciaki faktycznie będą tam miały jakieś miejsce na graty. I generalnie faktycznie ta tylna kanapa jest przemyślana z myślą o dzieciorach. Składa się w jakich proporcjach? W proporcjach 60-40. Nie ma tutaj podłokietnika, co ciekawe. I więc nie ma nawet gdzie butelki sobie położyć dzieciak. No chyba, że taką zakręcaną właśnie wrzuci tam, albo umieści w boczkach drzwi, bo te kieszenie akurat są całkiem spore, chociaż tutaj akurat butelka nie wejdzie. Tutaj materiały. Zwróćcie uwagę, jakie fajne są zagłóweczki, jak są wyprofilowane, jak ładnie wykończone. Tutaj jest taka ala skóra, tu jest tkanina, bardzo ładny ma to kształt, ergonomiczny, akurat oparcie jest dosyć wysokie. Jak to w Volvo oczywiście też zaprojektowano ISOFIXy pod bardzo sprytną, fajną taką matą, która może je albo całkowicie zasłaniać, albo jak to otwieracie, to są rewelacyjnie dostępne, dobrze widoczne. Skoro przy materiałach jesteśmy, to Volvo podeszło tutaj również w ekologiczny sposób do sprawy, ponieważ po pierwsze nie będzie już w ogóle dostępna tutaj jakakolwiek skóra, nawet tego nie nazywa skórą sztuczną, czy tam wege, ale nazywa to po prostu tkaniną i materiały będą tylko właśnie takie tkaninowe, ale będzie też na przykład taki z domieszką wełny. Będą różne kolory, nie tylko jasna i czarna, ale też będzie można wybrać niebieską, zieloną, a nawet taką, która fakturą udaje jeans. Tu zobaczcie jeszcze jaka półeczka fajna na telefon na przykład, czy kieszonka na telefon, a tam taka normalna kieszonka. Bardzo ładnie, fajnie to pomysłowo zaprojektowano, z fajnymi detalami, a my takie auta oryginalne po prostu lubimy. I jeszcze na chwilę wracając do tego całego recyklingu, to aż 17% wszystkich sztucznych materiałów jest tutaj z recyklingu. 17% stali, z której wykonano samochód, jest z recyklingu i 25% aluminium, jakiego użyto do wykonania auta, też jest z recyklingu, więc podeszli do tematu w ekologiczny sposób. Tak ekologiczny i tak oszczędny, że tutaj stąd zniknęły absolutnie wszystkie fizyczne przyciski. Zobaczcie, że na drzwiach nie ma ani jednego przycisku. Klamka jest i to jest absolutnie wszystko. Nie ma tutaj natomiast żadnego nawet pstryczka do otwierania szyb, ani do regulacji lusterek, ani otwierania centralnego zamka, ponieważ teraz tymi rzeczami steruje się stąd. Zobaczcie jeszcze, zanim przejdziemy do wnętrza, jak fajnie się te LEDy w kierunkowskaz zamieniają. Widziałem to przed chwilą w lusterku tam przede mną, a jak świecę tak, łociem panie.
ostro daje. No nie ma co ukrywać, że w przypadku EX30 Volvo inspirowało się Teslą i to mocno. Wyobraźcie sobie, że z tego ekranu steruje się nawet światłami awaryjnymi. To z niego ustawia się lusterka. To tutaj jest absolutnie, są wszystkie funkcje samochodu. Wystarczy kliknąć to i zobaczcie, nawet włącza się tutaj światła exterior lights. Oczywiście jak macie w auto, no to już nie musicie się niczym przejmować. Potwierdza się tylko tutaj OK i nawet tego OK nie trzeba wciskać mocno, tylko wystarczy go dotknąć, bo te panele tutaj też już są dotykowe. Zamykamy światła i co? Schowek tutaj się otwiera nawet. O, tu jest schowek, nawet nie wiedziałem. Otwiera się tutaj, z tej pozycji. Zamykamy go. Tu się steruje tymi lusterkami. Proszę. Left i wtedy wystarczy, że zamkniemy drzwi, że ruszacie palcami. I tu już musimy nie tylko przytrzymać palec, ale musimy nacisnąć, żeby nam regulowało się to lusterko, przesuwało, ale wyglądają te lusterka naprawdę ślicznie, przez to, że są takie właśnie bez tego obramowania, tylko takie gładkie. A jak chcecie je złożyć, to tutaj musicie, o, w tym miejscu nacisnąć. No mieszane mam zawsze uczucia, jeżeli chodzi o te wszystkie dotyki. No działa to sprawnie, funkcjonalnie, faktycznie, ale naprawdę sprowadzanie absolutnie obsługi wszystkiego do ekranu, no ma więc... No nie moja bajka. No. W zasadzie zostały nam fizyczne tylko dwa przyciski do otwierania szyb, dla prawej i lewej, natomiast jak tylne chcecie, to musicie, tak jak w Volkswagenach ID, nacisnąć rear i wtedy się te tylne otwierają i zamykają. A jeszcze na szczęście można odblokować drzwi tutaj z tej pozycji, czyli są dwa zameczki. Natomiast to, czym naprawdę duże wrażenie robi ten samochód, no to właśnie praktyczność, bo oprócz tego schoweczka tutaj, co ciekawe, tu chyba nie ma schowka, no nie ma, bo to się nawet nie rusza. Oprócz tego schowka tutaj, który jest przynajmniej łatwiej dostępny dla kierowcy, to mamy tak, ładowarkę indukcyjną. Też nie przypomina Wam to Tesli, takiej model S, jaki testowaliśmy. Tu jest na jeden telefon, tu jest na drugi, ale tu już ładowarki indukcyjnej nie ma. Są za to dwa gniazda USB-C, tutaj w tym miejscu. Tu jest taki schowek, który się zamyka, wtedy kabelki możecie tędy sobie przeprowadzić. To jest podgumowane, więc jest fajne. A tutaj w tym miejscu macie cup holdery. Albo nie muszą być cup holderami, bo jak to sobie schowacie, uchwyty na kubek po polsku, to tutaj macie półeczkę taką lekko wygumowaną, więc ona jest fajna, nic tutaj też nie powinno szeleścić. I jak wieziecie tylko jeden kubeczek, to sobie to umieszczacie w takiej pozycji, a jak w ogóle nie macie kubeczka i tego nie potrzebujecie, to zamykacie i macie tutaj bardzo dużo przestrzeni, także na upartego to możecie sobie wysiąść w ten sposób z samochodu. Ja jeszcze nie wysiadam. Jeszcze będę siedział, bo jeszcze będę opowiadał. Na przykład o tym, że nie ma tu już w ogóle ani jednego na przykład zegaru, który by wskazywał choćby prędkość, bo te wszystkie wskazania pojawiają się tutaj. I monitor zmienia się zależnie od tego, czy właśnie stoicie, czy jedziecie, jakie są warunki na drodze. Plus taki, że jest oparty na Androidzie, więc w zasadzie wszystko, co macie w telefonie, możecie mieć również na ekranie. 12 cali ma tam z kawałeczkiem. Można sobie też z tej pozycji właśnie włączać albo ogrzewanie kierownicy, albo ogrzewanie foteli. Sama kierownica jest bardzo fajna, bo ona jest taka w kwadrat trochę ułożona. Widoczność jest rewelacyjna w związku z tym do przodu. Nie ma w drzwiach nawet głośników, słuchajcie, tylko jest taki, zobaczcie, Harmana Kardona, on jest akurat opcjonalny. 10 głośników ma, taki długi, fajny głośnik. Natomiast, tak jak wspomniałem, w drzwiach ich nie ma, a to dlatego, że zadbano o to, aby tu na przykład większe butelki weszły. Natomiast jeżeli chodzi o same materiały, to mam mieszane uczucia. Bo tak, 17% wszystkich sztucznych materiałów tutaj jest też z recyklingu i tak, to jest miękkie, fajne, przyjemne. Kierownica naprawdę przyjemnie leży w dłoniach. Ta faktura z daleka wygląda trochę jak lastryko na nagrobku, ale będą też inne. To jest takie chropowate i widać, że to jest faktycznie z recyklingu. Mam obawę, czy nie będzie się rysowało. Ciekaw jestem, czy będą dostępne inne opcje. Ładnie skomponowana klameczka, miękki, fajny podłokietnik. Tu miękkie, tutaj też jest to miękkie w środku. Poczekam, aż będą też inne wersje z innymi. To mi po prostu nie leży do końca, jeżeli chodzi o sam wygląd, estetykę tego. Wolałbym coś bardziej stonowanego, coś bardziej w stylu Volvo. Niemniej szanuję za to, że to jest z recyklingu i że nie jest to taki totalnie hamowaty plastik w niektórych miejscach, tylko nawet sprawia wrażenie porządnie zmontowanego. Niemniej jest plastikiem i to też trzeba uczciwie i otwarcie powiedzieć. Tu widzę, że są jakieś LEDy, które teraz na mnie świecą.
Czy gdzieś tutaj można to włączyć? Nie. Odmrażanie przedniej szyby jest tutaj w przycisku. I nawet to są takie dotykowe. No na szczęście działają, więc jak się dotknie, to się zapala po prostu. No. Oj, te ekrany i to wszystko. No nowoczesne auto, no. Po prostu. Nie ma tu natomiast w tym ekranie takich funkcji, jak są w Teslach, czyli nie pogracie sobie, chyba że też do tego Google'a zostaną wprowadzone te rzeczy, natomiast stąd się też ustawia absolutnie wszystkie funkcjonalności auta, czyli na przykład właśnie control, na przykład wszystkich asystentów, a tych asystentów tutaj już w podstawie jest naprawdę mnóstwo, bo już nawet jest system, który ostrzega przed otwarciem drzwi, jak z tyłu nadjeżdża rowerzysta. I wyobraźcie sobie, że na przykład w Wielkiej Brytanii 60 rowerzystów rocznie ginie przez to, że ktoś otworzy drzwi, a oni w te drzwi uderzają, lecą sobie gdzieś dalej, rozwalają łby i tak dalej. 60 rocznie, nieprawdopodobna liczba w samej Wielkiej Brytanii. Natomiast jeszcze wracając na chwilę do innych tych systemów, no to macie tutaj nawet asystenta jazdy autostradowej, asystenta pasa ruchu, system Bliss, który nie pozwoli Wam zmienić pasa ruchu w momencie, kiedy jakieś auto będzie w martwym polu, lusterka i wszystko to jest w standardzie, w zasadzie tylko taki jazda autonomiczna. Przynajmniej takiego 2,5, może 3 stopnia, gdzie możecie tylko już sobie trzymać tak rękę na kierownicy, będzie wymagała dopłaty, a tak to nawet ruch poprzeczny będzie samochód sprawdzał, na przykład podczas cofania już w tej podstawowej wersji za 169 900 i już ta wersja będzie dobrze wyposażona, bo będzie też miała klimatyzację, ale tylko jednostrefową, będzie już miała, no tam trochę pierdół, które naprawdę do codziennej, normalnej, komfortowej jazdy się nadają. Będzie się nazywała Core, będzie jeszcze Plus i będzie jeszcze jedna wersja, nie pamiętam jaka. A wiecie, dlaczego zdecydowano się na przeniesienie praktycznie wszystkich fizycznych przycisków i pokręteł tutaj na ekran? Nie ze względów estetycznych, nie ze względu na to, że klienci to kochają, nie tylko ze względu na to, że X30 próbuje podebrać trochę klientów Tesli, ale przede wszystkim ze względu na oszczędności. Tak, dlatego to auto jest między innymi tanie, że ma mniej okablowania, mniej przycisków, mniej pokręteł, wszystko skupiono w ekranie, a ekrany są dzisiaj tanie i skoro i tak się ekran wsadza do samochodu, to Volvo postanowiło, że również w tym ekranie jednym, a nie w dwóch zawrze wszystkie te przyciski i pokrętła i tylko z niego będzie się obsługiwało absolutną większość funkcji. To co to jest za przycisk? Nie wiem co to jest za przycisk. Bo tu jest Climate. Teraz jest ok, dobrze, teraz wrzuciliśmy sobie na auto. Ale wioć zaczęło. Air Quality, good, proszę, sprawdza nawet jaka jest jakość powietrza. Parking Comfort, Schedule. Tutaj tak, no ma tych funkcji trochę, nawet Google Maps i to ma już przygotowane pod mapy Google Maps 4D, które niebawem mają być w użyciu i nie będziecie musieli podpinać Apple CarPlaya ani swojego telefonu, bo będzie wszystko tutaj. Chociaż już Apple CarPlay i Android są bezprzewodowe w tym systemie. Volvo chwali się, że już w podstawowej wersji to auto będzie dobrze wyposażone, będzie miało 18-calowe felgi, będzie miało już te reflektory LEDowe, ale przede wszystkim będzie miało bardzo dużo systemów bezpieczeństwa, ponieważ będzie już miało i asystenta pasa ruchu, i Bliss, i aktywny tempomat do jazdy również po mieście, a o to wszystko dba aż 10 czujników ultradźwiękowych, 5 radarów i 5 kamer w tym samochodzie, więc to bezpieczeństwo ma być wniesione na zupełnie nowy poziom. 169 900 zł, a 142 500, jeżeli spełnicie pewne warunki i dostaniecie dopłatę rządową do tego auta z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Naprawdę bardzo dobra cena. To, co mi się w nim podoba, to to, że on nie próbuje być elektrykiem na siłę i na wyrost, że jest oryginalny, fajnie zaprojektowany, że jest kompaktowy, ma tylko 4,23 m, więc wydaje mi się idealnym elektrykiem do miasta, nawet z tą mniejszą baterią i nawet z tym pojedynczym silnikiem tam z tyłu, bo przecież już on gwarantuje świetne osiągi. 5,7 do setki, 272 konie, czego tu więcej oczekiwać, a i zasięg na poziomie 350 km do miasta Wam wystarczy. Więc 142 500 za podstawową wersję, a pewnie za taką lepiej wyposażoną, ona to Plus się nazywa, to będzie jakieś powiedzmy 160 000 złotych i dostaniecie naprawdę fajnego, sensownego, rozsądnego elektryka. Auto z większą baterią będzie 20 albo 25 000 złotych droższe, natomiast wersja Ultra, czyli ta najmocniejsza, najszybsza, robiąca setkę w 3,6 sekundy i wyposażona pod korek, bo ona będzie już w tej wersji Ultra, będzie kosztowała około 240 000 złotych i w zasadzie niczego nie będzie można do niej dokupić. A za tydzień albo za 2, zobaczymy jak silny się wyrobi, pokażemy Wam to.
Czyli o ile to w gamie Volvo w samochodach elektrycznych jest na początku łańcucha pokarmowego, to tamten samochód jest na końcu tego łańcucha, bo kosztuje w najbogatszej wersji 570 000 złotych, ma ponad 500 koni i jest niczym innym jak nowym Volvo XC90, które nie nazywa się XC90, tylko już EX90 i też jest elektryczne.